No co? Z psami nie gadam, na urlopie jestem. Wiem, że miałeś ciężką noc. Ty nie interesuj się potocznie, bo kocie mordy. Sprawa jest... Nie moja. Mam ci to przeliterować, na urlopie jestem. To zrobisz sobie przerwę. Wsiadaj, jedziemy. No wsiadaj. Podejdź, Krzysiek. Denat to Dariusz Wielicki. Tutaj popatrz. Ja pierdolę. A coś więcej? Masz z tym coś wspólnego? Przejdźmy. Umierający człowiek ostatkiem sił pisze czyjeś nazwisko własną krwią. Dlaczego to robi? Najprostszym wytłumaczeniem, które samo się nasuwa, jest to, że wskazuje zabójcę. Tym razem na lustrze było nazwisko komisarza Noconia. Gdzie zginął? Wrócił ranny do domu i wykrwawił się na śmierć. Ślady znaleziono na klatce schodowej, ale również ślady znaleziono przed budynkiem. Kto go znalazł? Sąsiadka znalazła ślady. Zadzwoniła na 112. A patolog już go oglądał? Tak, oglądał. Kilka ran kłutych ostrym narzędziem. O której zmarł? Między 12 w nocy a 1. No to ktoś mógł jeszcze nie spać. Trzeba by spytać sąsiadów. Pytałem. Nic nie wiem. A, jebany gorszak. Wszyscy ślepi i głusi. Tak sobie myślę, że ty mi coś więcej powiesz. Na lustrze było twoje nazwisko. A skąd ty wiesz, że o mnie chodzi? Dobra. Znałem go. Był kiedyś gliną. A później całkiem niezłym prywatnym detektywem. Tyle. Prowadził teraz jakieś śledztwo? Jeśli tak, to jakąś lewiznę. Parę lat temu zabrali mu licencję. Nic więcej nie wiem. No, takie dziwne trochę, nie? Że facet przed śmiercią pomyślał o tobie. A wiesz, jeśli podejrzewasz mnie o morderstwo, to mam alibi na wczorajszy wieczór. No wiem. Sprawdzałeś mnie? A jak myślisz? Myślę, że gówno mnie to obchodzi. Mam urlop, to jest twoja sprawa, spieprzam stąd. Facet czegoś od ciebie chciał. Jak to po tobie spływa? Gówno wiesz. Spieprzyłem najważniejszą sprawę w swoim życiu, rozumiesz? Nie znalazłem Wolskiej na czas. Więc teraz policyjną robotą zajmują się lepsi. No co? Zawaliłeś sprawę na całego. Ale dalej jesteś gliną. Więc przestań mi tutaj marudzić. Tylko wracaj do roboty. Widzę, że znaleźliście już jego notę z kontaktami. Zapisywał tutaj też wszystkie zlecenia. Gdzie jest jego telefon? Nie znaleźliśmy. A trzeba by sprawdzić, czy da się ściągnąć jakieś dane z chmury. No, weź tu ogarnij. Jak już spieprzyłeś mi urlop. I skontaktuj się z jego żoną. Nazywa się Roma. Zdaje się, że byli w separacji. Wracasz do żywych. Gdzie ją znajdę? Ma zakład fryzjerski. Ma Grętej. Okej. W naszej robocie jeden błąd może kosztować ludzkie życie. Najtrudniej to znieść, kiedy ginie ktoś z naszych. Ale wtedy trzeba klin klinem, czyli zabrać się za porządną policyjną robotę.
Co? Pan władza mnie nie poznaje? A kto pan jesteś? Donald Trump? No, to przecież ja. Clooney. George. Jak grzyby. Poszukiwany! Poszukiwany to jest aktualnie mały zielony krążek, stanowiący własność tutejszego komisariatu policji. Pan tam szuka. Bo jak się nie znajdzie, będziesz pan płacił. No szuka pan. O. Każdy sławny teraz puści zdjęcie do internetu, weź go podziwiaj. O, no co? A ty co? Nudzisz się na urlopie? Potoczny mnie ściągnął. Życzliwy kolega nie pozwoli, żeby ci było za dobrze. O! Panie Sławny, znalazł się. Dobre wieści, nie będziesz pan płacił. Zostaw mnie! Nic nie zrobiłem! Pierdol się psie! Za co, kurwa? Co jest? Nie komuś za co? Kurwa. Kurwa. Musimy. 00 do 05. Mały miejski samochód o numerach rejestracyjnych NG 52733. Jedzie ulicą Krętą. W środku jest pobita kobieta. Ważny świadek. Trzeba ją doprowadzić na komisariat. Dobra, sprawdzę, czy mamy jakiś patrol w pobliżu. Doprowadźcie na komisariat. Jak zatrzymacie, poinformujcie Noconia. Pilne. Przyjąłem. Spierdoliła ci gówno, Jadku. Nie głupie z niej lala, że nie gada z psami. Ale pogada. Najpierw ty mi powiesz twoją wersję. Pytasz, bo chcesz dormić na boku? To cienki buszek jesteś, psie. Co wspólnego ma z tym jej mąż? Dariusz Wielicki. Wszystko. Co na niego macie? Bielicki ma przejebane na Gorczaku. Bo? Bo główny cię do tego, kurwa. I tak powiesz. Chyba śnisz, kurwa. Tak, przekonam się. Idziesz. Nie kombinuj. Zachowanie tej kobiety mnie zaskoczyło. Była ofiarą napaści i pobicia, więc powinna złożyć zeznania. Wyglądało to tak, jakby nie chciała mieć do czynienia z policją, albo była w szoku, albo miała coś do ukrycia. Panie komisarzu, musi pan natychmiast znaleźć Felka. Dzień dobry. Teraz słucham. No więc, panie komisarzu najwyższy, no panie generale kochany, w panu cała moja nadzieja. Felek zniknął, wyszedł i przepadł. Felek to piesek, tak? No, zdarza mi się mówić do niego pieseczku, koteczku, misiaczku, tygrysku, zdarza się. No tak, ale nie. Felek to mężczyzna, taki prawdziwy, taki z krwi i kości. No, taki w pana typie, przystojny. Tak. No i co z tym Felkiem? Był i zniknął. No właśnie, wyszedł i wszystkie jego rzeczy w mieszkaniu też zniknęły. I jego też nie ma. No to się wyprowadził. A nie, broń Boże. Przecież on u mnie to ma jak u Pana Boga za piecem. No niech mnie Pan ratuje, w Panu cała moja nadzieja, przecież ja szaleję z rozpaczy. Oficjalnie zgłaszam zaginięcie człowieka. Kiedy pan Felek zaginął? Dzisiaj, jeszcze rano robiłam mu jajeczniczkę na boczku. Nie mogę przyjąć takiego zgłoszenia. Minęło tylko kilka godzin. Człowiek dorosły może chodzić gdzie chce. No to co ja mam teraz zrobić? Wrócić do domu i czekać.
Popytać znajomych, rodzinę. Felek nie igła, znajdzie się. Myśli pan? No przecież. Kto inny mu zrobi taką pyszną jajeczniczkę na bekonie? Niech pani spokojnie czeka. No co nie jest? Siedzi w socjalu. O, coś ci długo zeszło, potoczny. Co z Robą Wielicką? Patrol ją zatrzymał? Nie, przy Krętej nie było nikogo oprócz ciebie. Próbowałem do niej dzwonić, ale mam wyłączony telefon. W salonie fryzjerskim 2 gangusów ją pobiło. Jednego mam na dołku, ale jak mnie zobaczyła, to niestety uciekła. No to trzeba przesłuchać tego gościa. No chyba, że już coś z niego wyciągnęło się. No nie był za bardzo rozmowny, ale wziąłem go na małą wycieczkę i zaczął śpiewać. I co, Wielskim podpadł? I to bardzo. Ty wiesz o tym, że ten twój kumpel Wielicki dorabiał jako windykator u lichwiarza? Musiał być nieźle pod kreską, skoro się chwycił takiej roboty. A to ciekawe. Ciekawsze jest jeszcze to, że ostatnią robotę zawalił. Powiedział lichwiarzowi, że klient nie płacił, a sam zwinął całą kasę. A, czyli lichwiarz miał motyw, żeby go sprzątnąć. Niby miał, ale z martwego nie wydusiłby kasy. Racja, cholera. Dlatego nasłał gangusów na żonę Wielickiego, a podobno na dłużników nic tak dobrze nie działa, jak gnębienie i krzywdzenie bliskich. A Wielicki miał tylko żonę. No, ale byli w separacji. Ale lichwiarz tego nie wiedział. Podobnie jak tego, że Wielicki nic już nie odda, bo nie żyje. Wierzysz mu? Nie kłamał. Ale lichwiarza i tak trzeba sprawdzić. Cholera. Dlaczego Darek w ogóle wziął takie zlecenie? Przecież ja sprawdziłem jego papiery, on całkiem nieźle zarabiał, zwłaszcza za to ostatnie zlecenie. Jakie zlecenie? Właśnie jadę to sprawdzić. Jedziesz ze mną? Jasne. Wielicki nie miał już licencji, a jedyne co potrafił, to prowadzić śledztwa. Dlatego nie zdziwiło mnie, że działał nielegalnie. Jeśli jednak ktoś takiemu facetowi dużo płacił, mógł też naprawdę dużo od niego wymagać. Jest. Amelia Lorenz? A o co chodzi? Komisarz szafał nocą komisariat na Korczaku. No to aspirant potoczny. Czatujecie na mnie na parkingu? To teren prywatny. Kto was tu wpuścił? Musimy zadać pani parę pytań. Nie mam czasu. Pani woli z nami porozmawiać tutaj czy na komisariacie? No dobrze, o co chodzi? O Dariusza Wielickiego chodzi. Nie znam, przykro mi. Tak? A nie zleciła mu pani śledztwa? Za duże pieniądze? To nie wasza sprawa. Nie możecie włazić z butami w moje prywatne życie. Akurat w tej sprawie możemy. To co? Odpowie pani na pytania? Miał dostarczyć dowody zdrady mojego męża. To chyba nie jest zabronione. Bardzo drogie te dowody. Stać mnie. Ale Wielicki mnie oszukał i to jego się czepiajcie, nie mnie. Takiemu to tylko jaja odstrzelić, złodziej cholerny. No zatłukłabym gnoja gołymi rękami. Zatłukłaby pani. A to ciekawe. Bo Wielicki został zamordowany. Jezu, jak? Ale co wy myślicie, że to ja? Dokończymy tę rozmowę na komisariacie. Nie mogę, o 5:00 mam paznokcie. Możliwe, że jeszcze pani zdąży. Zapraszam. Znam swoje prawa. Mój mąż jest adwokatem, begniecie za to. W notatkach Wielickiego było tylko imię i nazwisko tej kobiety. I suma przyjęta w 2 ratach. Blefowaliśmy, mówiąc, że zleciła mu śledztwo, ale to się potwierdziło. Samo śledztwo okazało się dość banalne, a honorarium wysokie, bo Amelia Lorenz szastała pieniędzmi swojego męża. Znajoma mi go poleciła. Jej dostarczył fotki, jak mąż bzyka inną, a mi nie. To może pani mąż nie bzyka.
2 tygodnie temu twierdził, że już wszystko ma. Dałam mu drugą część kasy, a on tych zdjęć mi nie przesłał. Dzwoniłam, prosiłam, ale nie chciał gadać. Może nie przesłał zdjęć, bo pani mąż nie zdradza. Taka naiwna to ja nie jestem. Fabian nie umie być wierny. Sama byłam jego kochanką i to dla mnie rozwiódł się z pierwszą żoną. Dlatego wiem, że póki ma czym, to zawsze będzie bzykać na boku. A pani chciała się z nim rozwieść? A po co rozwód? Potrzebowałam dowodów zdrady, żeby w porę wybić mu z głowy tę dziunię. A zależało mi na czasie, żeby się za bardzo nie zaangażował. Wie pan, jakie są kochanki. No, pani zdaje się wie lepiej. Zawsze po zdradzie mąż mnie przeprasza i daje prezenty. Ale tym razem to za długo trwało. To Fabian! Mówiłam, że bzyka. Skąd pan ma te zdjęcia? Znaleźliśmy je w mieszkaniu Wielickiego. To dlaczego mi ich nie dał? Mogę to zabrać? O, Fabian drogo zapłaci za taką zabawę. Ja mu tego nie daruję. Zdjęcia zostają u nas. Ale może sobie pani popatrzeć. Czyli Wielicki jednak zdobył dowody zdrady. Zdobył, tylko nie przekazał ich swojej klientce. Nie wiem, może chciał upiec 2 pieczenie na jednym ogniu. Może chciał więcej zarobić. Właśnie to mi nie pasuje. On nigdy nie był materialistą, a teraz kasa ukradziona od lichwiarza to coś, co się nie zgadza. A żona? Może ona zna odpowiedź. Tylko gdzie ją znaleźć? No patrole mają dane jej samochodu, to może No, to poczekajmy, aż ją znajdą. masz rację. Co z nią? Niech wraca do męża. Nic na nią nie mamy. O, nie, panie Sławny, tak nie robimy. To nie jest poczekalnia dworcowa, z tą walizką to nie do nas. Panie władzo, ale Panie, albo pan załatwiasz sprawę, albo fora ze dwora. No, to ja się oficjalnie zgłaszam na policję. A niby po co? Naboru nie ogłaszaliśmy. Poza tym bez urazy, ale takich wiekowych kandydatów to my nie bierzemy. Ale ja nie na służbę, ja poszukiwany jestem. Poszukiwany listem gończym. Listem kończę. To już innego komisariatu nie było. Bliżej miejsca zamieszkania? Niestety nie szukamy pana. Proszę wyjść. Ale to niemożliwe, pan źle sprawdził, pan się na pewno pomylił. Ja muszę odsiedzieć swoje, ja mam swoje rzeczy. Mam tu rzeczy osobiste, przybory toaletowe, no a tak ogólnie to ja, proszę pana, ja mogę pokazać. Żadnego pokazywania! No, Co to w ogóle ma być? Wynocha mi z tym! Pan sobie jaja robisz, a to jest komisariat policji. ale pani władzo, wy tu burdel po prostu macie, a ja chcę odsiedzieć swoje i mieć z głowy. To nie jest koncert życzeń. Więzienia się zachciało. Czyli nie zamknie mnie pan. Nie! A teraz? A teraz! 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 Teraz to pan będziesz długo niebo w kratkę oglądał, panie Felicjan Głąb. Oj, długo. Idziemy! No, i o to chodziło. Siedzisz jeszcze? Co?
nad tymi papierami po zatrzymaniu tego faceta, który pobił Wielicką. A ty co, zły jesteś jeszcze na mnie za to, że przerwałem ci urlop? Nie. Z domu po ścianach chodziłem. Także w sumie dzięki. Nie mnie dziękuj. Właśnie tobie. Dlatego chcę, żebyś mi pomógł w sprawie Wolskiej. Tobie? Przecież kto inny dostał tę sprawę? Przekonałem komendanta, żeby mi ją oddał. Ja po prostu muszę to zrobić. No to rób. Cóż, Potrzebuję twojej pomocy. To jest prywatna sprawa. Boję się, że w pewnym momencie mnie odpierdoli i chcę, żebyś mi patrzył na ręce. Rafał, Refik poproś. Nie, Może Byrdzyn się tym zajmie. to musisz być ty. Wiem, co robiłeś, zanim przyjechałeś na Gorczak. To było dawno i nieprawda. Nie wracajmy do tego. Ja jestem tu dzielnicowy. Rafał. I tylko dzielnicowy. Nie wiedziałam, do kogo mam zadzwonić. Roma, możesz mi powiedzieć, co to odpierdalasz? Od wczoraj cię szukamy. Dlaczego? Dobrze wiesz dlaczego. Zgarnęliśmy jednego z tych bandytów, którzy cię pobili. Przed nimi się ukrywasz? A przed kim? Spanikowałam, boję się. Cały czas tu byłaś? Spałam u koleżanki. A ci, co mnie napadli, to przez Darka. Podobno jest im winien jakąś kasę. A ja nawet nie mogę się do niego dodzwonić. Pomyślałam, że ty mi pomożesz. Wiem, że ostatnio się widzieliście. Mówił mi, że masz doła i chciał coś zrobić dla ciebie. Roma, Proszę cię, dowiedz się, w co tym razem się wpakował. Wiesz, w co się wpakował. w coś, co go zabiło. Julo? Co ty mówisz? Kiedy? Jak? Przedwczoraj dostał kilka ciosów nożem. Wykrwawił się w swoim mieszkaniu. Ten policjant, który przyszedł, chciał cię powiadomić. Jezu. To wszystko moja wina. To przez te pieniądze. Jakie pieniądze? Co ty masz z tym wspólnego? Darek ostatnio dał mi sporą gotówkę, żebym mogła spłacić pożyczkę na ten remont tutaj. Ale powiedział mi, że zarobił. Dlaczego dał ci kasę? Starał się. Chciał, żebyśmy się zeszli. Ale ja nie miałam pojęcia, że on robi jakieś szwindle i naraża się takim ludziom. A teraz go zabili. Mówił ci coś o jakimś śledztwie, które prowadzi? Nic. A ci, co mnie pobili, chyba też nie wiedzieli, że nie żyję. Czyli musi być ktoś jeszcze. Ty wiesz kto. Nic ci nie mogę powiedzieć. Jedziemy na komisariat. Musisz złożyć zeznania. Przesłuchałem Romę Wielicką. Jak ją znalazłeś? Wyobraź sobie, że do mnie zadzwoniła. Nie uciekała przed nami, tylko przed tymi gangusami. Wiedziała, że mąż nie żyje? Nie, dowiedziała się ode mnie. Cholera, liczyłem na jej zeznania. To się okazał ślepy zaułek. A ja sprawdziłem to towarzystwo na tych zdjęciach. Zobacz. No i co to za jedni? Żadnej z dziewczyn nie namierzyłem. Ale ten gość to jest mąż klientki Wielickiego. Fabian Lorenz. No tak, sama go wskazała. Tak. Tylko że nie powiedziała, że to jest zaufany adwokat Gorczakowskiego półświadka. O kurwa. A ten drugi? To jest Krzysztof Marszałek. Klient Lorenza. Bardzo bogaty człowiek, który płaci bardzo małe podatki. Czyli gangus. I to z wyższej półki. Nie działa na Gorczaku, nie kuma się z miejscowymi. Wielicki, szukając dowodów zdrady,
odkrył coś, czego nie powinien. Nie wiedzieliśmy jeszcze, w co się wplątał prywatny detektyw, biorąc się za to dość banalne śledztwo. Ale było pewne, że zaglądanie w życie bogatych gangsterów bez ich zgody mogło się źle skończyć. Czysto. Halo, słyszy nas pan? 0005. Natychmiast prześlijcie mi karetkę do apartamentowca przy ulicy Zielonej, wjazd od parku. Facet jeszcze przytomny, postrzelony, mocno krwawi. Kto pana postrzelił? Zabrali Amelię. Ratujcie ją, nie ma czasu. Kto to zrobił? Krzysztof Marszałek? Jego ludzie myślą, że nie żyje. Ją zabrali i to chcieli ją zabrać. Dlaczego ją zabrali? A ona nie chciała. Wynajęła jakiegoś luja i z wami gadała. A Skąd wiedzieli, że gadała? wszystko wiedzą. Mają u was ludzi. Dlatego ją zabrali do tureckiego burdelu. Dzisiaj jedzie transport. Wyciągnijcie ją. Gdzie jest twoja żona? Tam gdzie reszta tych dziewczyn. Chwilę później postrzelony adwokat całkiem nam odpłynął, ale zdążył jeszcze podać adres magazynu na terenie opuszczonej drukarni na Gorczaku. Nie mieliśmy zbyt wielu wiadomości, ale wiedzieliśmy, że za godzinę wyjedzie stamtąd jakiś transport, w którym będzie porwana kobieta. Potrzebuję 10 kominiarzy do starej drukarni, wjazd od metalowej. Ale teraz? Nie, kurwa, jutro! Natychmiast! Chłopaki mają akcję. A ja mam uzbrojonych po zęby bandytów i porwaną. Nie mogę czekać. Ściągnę ci ludzi. Ilu się da? Dobra, byle szybko. A ty ciśnij, potoczny! Co teraz? Tędy. To jest mój teren, łaziłem tu od dzieciaka. Zajdziemy magazyn od tyłu. Dobra, prowadź. Są. Oni handlują kobietami. Z tym tureckim burdelem to nie była przenośnia. Są bandziory, 2. Trzech. Przyszedł ich szef, Krzysztof Marszałek. Ze zdjęcia. Wyprowadzają je, a tacy na bank nie zdążą. Jest ich tylko 3. Jak ich weźmiemy z zaskoczenia, to możemy to ogarnąć. Za duże ryzyko. Bandyci trzymali broń w rękach i na pewno zaczęliby strzelać. Kobiety były jak na dłoni. Mogli je zabić albo wziąć jako zakładniczki. Kiedy w grę wchodzi ochrona niewinnych ludzi, trzeba działać bardzo rozważnie albo z zaskoczenia. Policja! Wysiadać z samochodu na glebę! Glebo! Na glebę mówię! Nic się nie jest. Okej.
na ziemię! Gleba mówię! Policja na ziemię! Ręce do góry! Ręce do góry! Już to! Kurwa! Mój mąż, oni zabili mi męża! On żyje, jest w szpitalu, nic mi nie będzie. Zastrzelili Fabiana! Mówię pani, że pani mąż jest w szpitalu, wszystko będzie dobrze, wyciągnie się z tego. Wie się. Co z tobą? Wszystko okej, to tylko draśnięcie. Przecież widzę, karetkę wzywa. Kurwa, nie rób mi szary przy chłopakach! Jak chcesz. Posiłki przyszły w ostatniej chwili. Gdyby nie to, cała akcja mogłaby się nie udać. Podjęliśmy próbę zatrzymania samochodu bez wsparcia, ale nie mieliśmy innego wyjścia. W tym transporcie były kobiety, które mogły stracić życie w przeciągu 2-3 lat. Kto z was strzelał do Fabiana na ręce? Nie było mnie u niego. Skąd mam wiedzieć? Nie było. A jego żona w twoim transporcie znalazła się tak przypadkiem. Człowieku, ja w ogóle nie wiem, co ty do mnie mówisz. Kobiety chciały jechać, to jechały. Z własnej woli do pracy. Tego Lorenza to ja właściwie nie znam. Tym bardziej jego żonę. Nie znacie się. Co to jest? Spójrz na te zdjęcia i powiedz, co to jest. Co to jest? Skąd masz te zdjęcia? Powiem ci, jak będzie. Sprawdzimy te kobiety. I jeżeli nie były tam z własnej woli, to sędzia zsumuje ci wszystko, co żeś narobił. Handel ludźmi, zmuszanie do prostytucji, czerpanie zysku z nierządu, a na koniec dołożyłeś sobie jeszcze usiłowanie zabójstwa Fabiana Lorenza. Tak będzie, kurwa. Dogadajmy się. A najzabawniejsze jest to, że Lorenz nie wybroni cię przed sądem. Dogadajmy się. Pierdol się. Dogadajmy się! Dogadajmy się! Zmiękła ci faja? Chcę się dogadać. Masz świadomość, że to się nagrywa, nie? Mam. Chcę się dogadać. Co proponujesz? Dam wam na tacy całą siatkę handlarzy, którzy dostarczają świeży towar do europejskich i bliskowschodnich burdeli. Jaki towar? Kobiety i dzieci. Czego chcesz w zamian? Czekam na propozycję. Nie zamierzam garować resztę życia. Dobra. Dasz mi próbkę swojej dobrej woli. Powiesz mi, jak zginął Dariusz Wielicki. Wielicki zaczął wtykać nos w nie swoje sprawy. Rozmawialiśmy. Zaczął się stawiać. Musiałem go uciszyć. Weź mi to na papier. A co z naszym układem? Będzie tak. Jak będziesz współpracował, to może prokurator spojrzy na ciebie łaskawszym okiem. Krzysztof Marszałek nie mógł dostać statusu świadka koronnego,
bo miał na koncie zabójstwa. Ale o tym nie wiedział, więc zaczął mówić. Potem próbował wycofać przyznanie się do winy, ale mieliśmy już mocne dowody, między innymi biologiczne ślady Wielickiego na jego nożu. A, to pani. Pani siada i poczeka. Nie poczekam. Nie dam się spławić. Pan mówił, że Felek do mnie wróci, a ciągle go nie ma. Pytałam wszędzie. Jeszcze nawet doba nie minęła. Minęła godzinę temu. Jemu musiało się coś stać. Pan musi... Nic nie muszę. Panie oficerze kochany, tylko pan może pomóc bezradnej kobiecie. No ale co ja mogę? Ja mam przepisy. No, ale może tak nieoficjalnie. Pan by podjął kroki i się rozejrzał. Pan ma wielkie możliwości, bo pan jest ważny. Pani poda dane, zobaczę, co da się zrobić. Głąb. Felicjan Głąb. Ale Jemu musiało się coś stać, pan coś wie. Głąb siedzi u nas na dołku. Niemożliwe. Mój Feluś? Pani pójdzie ze mną. Feluś, kochanie! Za co go zamknęliście? Za niewinność? Sam przyszedł. Ale może już wracać do domu. Ja nie mam domu. Oj, masz, Feluś, masz. U mnie, kochany. Nie, nigdzie stąd nie idę. Odsiedzę tu swoje. Już pan odsiedział. Sprawdziłem jeszcze raz wszystko dokładnie. Jest pan niewinny jak niemowlę. Do domu. Co? Ty! Ty Henia, ty ochłonęłaś mnie, tak? Wie pan co, jak się tak lepiej przyjrzałam, to jednak widzę, że to nie jest mój Feluś. Nie. Nie tak prędko. Nie no, ja nie daruję, no. Nie daruję tej cholerze, panie władzo, to oszustka jest. Oszustka! Co to za cyrk? Pomyłka! Moment. Wyjaśnijcie mi to zaraz oboje. Ze szczegółami. Proszę za mną. Weźmiemy po drodze walizkę z depozytu. Trzy miesiące siedziałem w niewoli domowej za niewinność, bo w domu mnie zamknęła. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze od 3 miesięcy do 5. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze od roku do lat 10. O! I bardzo dobrze. To niech pan ją teraz zamknie. Ale, panie oficerze, kochany, ja to wszystko robiłam z miłości. Bo Felek chlał na umór. A jak trzeźwiał, to był taki dobry. Ja chciałam sobie życie z nim ułożyć. Tylko że co u mnie pomieszkał, co go odkarmiłam, odchowałam, to znowu ruszał w cuk i znikał na całe tygodnie. No co? Wolny człowiek jestem? No, to pomyślałam sobie, no po co ma się włóczyć? Powiedziałam mu, że po pijaku potrącił zakonnicę na pasach. To ale dlaczego od razu w zakonnicę? No bo za osoby duchowne to chyba więcej dają. I pan w to uwierzył? Panie władzo, no bo po gorzale to film mi się urywa, czasami. A jak Henia mówiła, że szukacie mnie tym listem gończym i że grozi mi 10 lat odsiadki, no to zrobiła mi ten areszt domowy. No, przestałeś chlać i mówiłeś, że jest jak w niebie. A, bo na początku to było jak w niebie. Piwko mi kupowała. Panie władzo, seks to ja miałem na życzenie. Ba. Nawet w wannie mnie myła. Cholera. No, właśnie. A ileż to można tak wytrzymać? To ja już wolałem z tego wszystkiego więzienie, bo tam to przynajmniej kiedyś ten wyrok by się skończył, nie? No. To
ja wychodzę na wolność. To znaczy do kolegów. I nie będzie pan składał zawiadomienia o bezprawnym przetrzymywaniu? Nie. Henia, ja już ci wszystko wybaczam. Żegnaj. Ale Feluś, kochanie! No. I co nocą? Wracasz na urlop, czy idziesz na L4? Jakie L4? Postrzelili cię. A, nieważne, to tylko draśnięcie. Twardziel z ciebie. Skróciłem urlop. Muszę dokończyć jeszcze jedną sprawę. Ostatnie śledztwo. A potem niech to wszystko diabli wezmą. Zaraz. Jakie ostatnie śledztwo? Ej! No co? A co ty łazisz ze mną? Przychodzę tu, żeby zapomnieć. Ostatnio nawet często. Czysta? Czysto. Połówkę. Kasiu. To jak? Pomożesz mi w sprawie Wolskiej? To musisz być ty. To jest zły pomysł. Naprawdę zły. Jak można wyciąć dziecko z brzucha matki? Siadasz pan i grzecznie trzeźwiejesz, aż ktoś przyjdzie. Ja napadnięty zostałem. Co się dzieje? Chyba rodzę. Zawieziemy panią do szpitala. Nie. A co to ja jestem matką roku, czy co? O, takie psy to ja lubię. Chyba suki. Jeszcze jedno słowo. A jutro wasze mamusie będą was odbierać z dołka. Pysie kolorowe.